Jo, siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj 750, jak widzicie, jesteśmy w takim pięknym terenie leśnym. Zobaczcie, ten rowerek jest z tym silnikiem, jest po prostu stworzony do takich terenów, żeby jeździć właśnie o tej porze. Nie chodzi o temperaturę oczywiście, tylko chodzi o warunki. Mokro, liściasto, zobaczcie. Dodatkowo oponka tego typu. Są to Schwalbe Smart Samy. A jadę sobie dzisiaj, słuchajcie, taki odcinek około 30 km zrobię w kierunku granicy polsko-niemieckiej. Wszystko zobaczymy, ale generalnie chcę sobie sprawdzić, słuchajcie, drogę, nową drogę rowerową, bo tam jest zrobiona nowa droga rowerowa. I oczywiście stara też jest droga rowerowa przy samej właśnie granicy, tam sobie pojedziemy tym odcinkiem. Także dzisiaj głównie będą ścieżki rowerowe. Oprócz tego początku tutaj może jest taki leśny tryb, ale poza taką wycieczką, słuchajcie, ja zaczynam robić test wydajności baterii, znaczy żywotność baterii przy danym wspomaganiu. Jak widzicie, bateria naładowana jest na fulla, 54,4, nawet 54,5, 54,6 było przy wyjeździe, a nawet 54,7. Drugi stopień wspomagania LCD 8H pokazuje mi 200 W zużycie prądu. Nie wiem, na ile jest to dokładny szacunek, ale tyle pokazuje i nie będę przekraczał, słuchajcie, drugiego stopnia, bo chcę zobaczyć, no jak długo mi to starczy. Zobaczymy, jakie jest spalanie tak przy większej ilości przejechanych kilometrów. Tak szacuję około 40, może 50, bo tam jak zbocze gdzieś jakieś chcę zobaczyć, to może 50, ale przyjmijmy 40 i zobaczymy na 40, ile zeżre mi baterii. Mniej więcej. Marcin, a jak to sprawdzisz? Jak nie masz tego amperomierza swojego i tam co mierzysz? Zużycie w amperogodzinach. No, po prostu tak jak robiłem to kiedyś. A jak robiłem to kiedyś? Będę jechał dotąd, aż stanie mi rower, wyłączy zasilanie. No Marcin, ale powiedziałeś, że przejdziesz 40 km czy 50. Tak, dzisiaj, ale następne dni też będę jeździł do wyjeżdżenia właśnie tej baterii. I to przysymuluję jazdę w różnych właśnie warunkach, tak mniej więcej. I wtedy zobaczymy, na ile starczy mi tej baterii. Jak już mówię, będę jechał na drugim stopniu wspomagania, czasami wspomagając się też manetką, ale nie podczas jazdy prostej, oczywiście mówię tylko przy ruszaniu. Na chwilę obecną, bo docelowo ja, jak wiecie, nie lubię manetek i ja tą manetkę zdemontuję. Nie będę używał, ale na chwilę obecną tak chcę zrobić, bo wiecie, jak będę zużywał z manetką, to będzie takie in plus w zapasie zużycie, jak będę jeździł bez manetki. Nie wiem, czy rozumiecie moją pokrętną mowę, ale mam nadzieję, że tak. Jak widzicie, jestem dość ładnie okuty w ubranie. Tym razem ubrałem się już, zobaczcie, tak bardziej sensownie, bo rano mieliśmy 0 stopni, w tej chwili są 3 stopnie. Jadę, bo lubię. Dla mnie teraz zaczyna się sezon i już niedługo będę jechał pod namiot właśnie. I wiecie co? Tak jak wam mówiłem wcześniej, bo ja chcę jechać pod namiot w okolice Drawna, tam takiego Drawieńskiego Parku Narodowego i tam pojeździć sobie po okolicy 30-40 km i wezmę ten rower. Słuchajcie, wezmę ten rower 750 na tych terenowych kołach, bo tam są takie tereny właśnie terenowe bardziej, także mój Cube tam by się nie sprawdził, a właściwie te opony tam by się nie sprawdziły, ponieważ tam mam zwykłe 1.7 chyba. Mam tą Schwalbe Maratony, one są dobre, ale no nie na taki teren, taki wiecie, to bardziej liściasty, głównie liściasty. One są takie, no oczywiście można jechać w takim terenie, ale one są bardziej takie, wiecie, bardziej utwardzone, asfalty, żwiry, no takie leśne, takie jak te generalnie też, ale generalnie tym będziemy jeździć też po liściach, jakichś tam ścieżkach takich, wiecie, typowo leśnych, nie? Także ten się sprawdzi wyśmienicie i tego biorę. Dobra, Marcel, ale znowu się rozgadałeś, a ludzie czekają. No dobra, no to nie czekajcie. Jedziemy i jak będzie coś ciekawego po drodze, to wam będę pokazywał, co jest też właśnie ciekawe na tej ścieżce. Będziemy jechać stricto blisko granicy, właściwie przy granicy, a zresztą zobaczycie. Dobra, jedziemy. No, jak mówiłem, chodzi o taki teren, nie? Że na Cube bym też przejechał, ale wiecie, no, tym jest znacznie lepiej, nie? I góreczka, teraz damy mu palnik troszeczkę i jedziemy. Powiem wam, że ten rower się świetnie prowadzi, naprawdę świetnie i naprawdę jakby się tak człowiek uparł, to nie trzeba zmieniać w ogóle przerzutek. A teraz zobaczcie, góreczka, maneteczka i sam wjeżdża. Jadę cały czas na przerzutce, słuchajcie,
3,7, dlatego nie 3,8, no bo ta 8 bieg coś mi tak przeskakuje, tam mówiłem o tymi przerzutami. Muszę zrobić w końcu porządek. Mówiąc tak kolokwialnie, z przodu największa zębatka, z tyłu prawie najmniejsza. I powiem wam, że pod każdą górę podjeżdżam, bo jak widzieliście, jest jakiś podjazd albo coś ciężki, że ciężko mi pedałować. Jedno naciśnięcie manetki ściąga was na samą górę. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś takich, wiecie, mega wielkich podjazdach, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, że trzeba zredukować tą przerzutkę, ale takich zwykłych, nie? Zwykłych z takich standardowych podjazdów, jakiś taki, wiecie, górka, raz w dół, raz w dół, raz w górę, raz w dół, takie, wiecie, takie jak tu. Ja wiem, że tego nie widać na kamerze, ale o takich właśnie podjazdach mówię. Z takimi lekkimi to nawet ten drugi stopień wspomagania, jak widzicie, 195 W pokazuje, też sobie nieźle radzi. Trochę mocniejsze naciśnięcie na pedały i też wiedziecie. Także no kurde, jestem pod wielkim wrażeniem tego silnika. Cały czas nie sądziłem, że aż tak fajny ten silnik będzie. Naprawdę. No i docieramy do Jeziora Głębokiego, tego północno-zachodniego krańca. Teraz przekroczymy drogę, taką mierzeję fajną, taką, powiedzmy. Cały czas jadę na drugim stopniu wspomagania. Powiem wam, że to wystarcza w zupełności. Zobaczcie, jak to ślicznie. Na lewo i prawo mamy, po lewej jest głębokie i moczary, i tu po prawej są takie już takie moczary bardziej. O, fajne miejsce. A tutaj po lewej możecie zobaczyć telefon z nawigacją. Tak, jadę na nawigację, bo dawno tamtędy nie jeździłem i nie chcę błądzić. A poza tym korzystam ze świetnej aplikacji Map 3 i to nie jest żadna reklama, po prostu mówię wam, czego używam. Fajna apka, zrobię na ten temat film osobny. Można sobie zaplanować trasę w komputerze, zuploadować do telefonu i po prostu sobie jedziecie, elegancko was prowadzi, fajne. Wszystkie drogi praktycznie są, nawet tych, których brakuje na Google Maps. Także naprawdę polecam i zapraszam. Już niedługo nakręcę na ten temat film. A my jedziemy na byłym terenie wojskowym. Tutaj po prawej jest strzelnica. Tu była strzelnica kiedyś. Nie wiem, może dalej jest, cholera wie. Dzięki temu silniczkowi można tak offroadowo sobie jeździć. I oczywiście dzięki tym oponom klockowym. Bo na zwykłych to bym tu nie ujechał za bardzo. A tak elegancko, słuchajcie. Zjechałem troszeczkę na boczek, na siusiu. I teraz właśnie wyjeżdżam na tą nową drogę rowerową. Zobaczymy, jak ona wygląda. No jest, to już widzę. Tak, zrobimy łuczek, żeby na nią wjechać. Moneteczka, o zobaczcie. Zobaczcie, jaki highway, kurde, szeroka droga, to mnie się podoba. Ona została chyba ukończona w zeszłym roku. A jeszcze nie miałem okazji nią jechać, słuchajcie. Ile przejechałem? Słuchajcie, przejechałem 6 km prawie. Przy obciążeniu pokazuje 51,8. 51,8 V. Więc zobaczymy, jak to będzie. Możecie zobaczyć, zmieniłem rękawiczki na te z Castoramy, słuchajcie. A dlaczego? Bo w tamtych najzwyczajniej w świecie mi jest za gorąco. A te, jak wiecie, kurde, te samochody, jak oglądacie moje filmy, jak wiecie, zgubiłem poprzednie rękawiczki. Oczywiście już je znalazłem, ale wtedy miałem zgubione i jeździłem w tych właśnie rękawiczkach takich z Castoramy. One są po prostu zajebiste. Ciepło w nich jest, oczywiście przy takich temperaturach jak teraz. Tu się nie sugerujcie, że jest 8 stopni, bo jest 4, jak widzicie. O, jak widzicie, 4 stopnie, ale jak widzicie jeszcze, zobaczcie, ta rękawiczka jest bardzo responsywna i działa normalnie na telefonie, także luksus. Bo te zimowe, te wcześniejsze, co miałem, tą cieplejszą, to nie bardzo. Dobra, tutaj już nam się zwęża, widzę, ale nadal jest ok, bo jest asfalcik. Chociaż mnie to nie przeszkadza, może być i kostka. Tutaj jakie rondo zrobili. Już wcześniej tego nie było. Patrzcie, tutaj jaki highway. Szeroko jak normalna ulica, kurde. Jesteśmy w Dobrej, przy urzędzie gminy i sobie jedziemy. Gdzie my sobie jedziemy? Jedziemy tu w prawo musimy.
ścieżka. Stacja tutaj jest, widzicie, dla rowerów. Tu mamy fajną remizę po lewej, Biedronka po prawej, a my jedziemy dalej. O, zaraz będziemy skręcać w prawo, czekajcie. Musimy skręcić ulicę Sportową. O, tu i walimy prosto. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No i zobaczcie, tu mógłbym teraz polecieć w prawo. Tam jest ścieżka rowerowa. Ale ja polecę jeszcze 500 metrów, słuchajcie, w tamtą stronę. Bo tu się zaczyna ścieżka rowerowa. Ale chyba tam dalej też. Zobaczymy, pojedziemy kawałek dalej. Bo jak możecie zobaczyć, nie wiem czy widzicie, tutaj przechodzi granica. I podjedziemy na granicę, jak jesteśmy tak blisko, przy okazji zobaczyć, o co chodzi. Najwyżej wrócimy. Widzicie, wjeżdżamy do miejscowości Bóg przez K. Nie Bóg. Zobaczcie, dojechaliśmy do takiego miejsca. Koniec, tu wchodzi jest trasa rowerowa. Zielony szlak, stacja, można sobie koło pompować. Nie wiem czy tam pokradli, zaraz podejdziemy, zobaczymy. Kluczy już chyba nie ma, nie? No. Albo są tam z tyłu. Tam, patrzcie, cały komplet kluczy. Wszystko jest. Pompka, stójka. Tu sobie można posiedzieć. No i tam już jest granica, nie? Tu macie tablicę informacyjną. A my sobie pojedziemy tam. Jest napisane projekt współfinansowany przez Unię. No to dobra, lecimy dalej. Widzicie? Granica państwa. I tam są Deutschlany. A zobaczcie jaka tutaj droga piękna jest, rowerowa. No coś przepięknego. Też szeroka, asfaltowa. Ciekawe czy daleko, nie? Muszę się mocniej zapiąć, bo przecież tak piździ, że Jezus Maria. Zobaczcie, co chwila są takie ławeczki do przysiądnięcia. Ktoś może sobie odpocząć. Oczywiście ja nie muszę. Maneta i jadę pod górę, nie? A jak? Powiem wam, że on się super wspina pod górki. Jest kurde rewelacyjny silnik. Zobaczcie jakie góry, doły, cały czas tak jest. Cały czas tak jadę, super, kurde, jeszcze ta droga jest genialna, po prostu przegenialna. Aż mi kurde kaptur zwiewa. W celu ekonomiczniejszej jazdy ograniczyłem sobie prędkość do 25 km na godzinę. Wiecie, jak jadę w trasę gdzieś, to ja nie potrzebuję tyle. Oczywiście chyba tym rowerem nie będę raczej w trasy jeździł, ale to wszystko dla testów ekonomicznej jazdy, więc na chwilę obecną jest, no mówię, ograniczone do 25, a jak widzicie 25 i już wattaż spadł praktycznie do 50-40. No nie wspomaga już. A teraz nawigacja każe mi skręcić w lewo. Z prawej strony jakbym jechał, znaczy jakbym skręcił w tą drogę rowerową wcześniej, co wam mówiłem, to bym przyjechał właśnie z prawej strony. O, tutaj stąd, nie? A my lecimy teraz na Stolec, czyli tu. O, stąd bym przyleciał i polecimy sobie o tam. Ale tu jakiś kamień jest, idziemy zobaczyć co za kamień. Patrzcie, manetka, zobaczcie jak on się zbiera. Bez redukcji, bez tego. Bez zmiany przełożenia. Tam za górą jest granica, przy granicy jest strażnica. Upamiętnieniu służby pograniczników chroniących granicę Polski. 16 maja to zostało postawione tego roku. Teren monitorowany, zobaczcie. Strefa graniczna, granica państwa, pas drogi granicznej, wejście zbronione. A tutaj taka wiatka. Ale powiem, zimno jest, naprawdę zimno, 4 stopnie jak się jedzie, tak piździ w ryja. No i tu sobie można usiąść, odpocząć elegancko. Macie tutaj, widzicie znak, jak ja jadę, prosto Bóg, prosto, przyznam, coś tam w lewo, nie? Bardziej w lewo powinno być, a tam na Stolec, gdzie my jedziemy, no, cały czas jestem pod wrażeniem tej nazwy. Co my tu mamy? Historia polsko-niemieckiej współpracy. Może coś tam, jakieś tam, jak ktoś chce, to niech sobie zapauzuje, przeczyta.
szlakiem pogranicza przez gminę Dobra. Co tu ciekawego można zobaczyć? No patrzcie, lecimy na Stolec, bo to nie ma co, jest zimno. Kurde, wiecie co, chyba czas zacząć zabierać ze sobą rzeczy typu kuchenka, herbatkę, zawsze jakąś kawkę zrobić na ciepło sobie, słuchajcie, można, prawda? A tak to dupa. Dobra, lecimy. No trasa jest, kurde, po prostu wyśmienita, słuchajcie, tak mi się podoba. Chyba częściej będę tędy jeździł. Świetna trasa z dzieciakami, żeby pojechać. O, i to jest dobry pomysł. No. Tylko nie teraz oczywiście. Dla nich to za zimno. Nikt nie jest taki sirnięty jak ja, żeby jeździć w taką pogodę rowerem. No ale wiecie, ja lubię w takie pogody jeździć. Zresztą w każde pogody lubię jeździć. Dobra, zaraz sobie staniemy, to gdzieś tam pogadamy. A zobaczcie, jaka piękna granica. Tu można takim pasem granicznym. Ja zrobię zdjęcie chyba. Patrzcie, jaka piękna polska złota jesień. Tylko się można delektować. Niektórych obrzydzają takie widoki, ja to uwielbiam. W Stolcu właściwie wyjeżdżamy ze Stolca i tutaj nic ciekawego już nie ma. Był tu kiedyś taki stary ten kościół, ale widzę, że ten został odbudowany i już nie jest stary. Pojedziemy tu, zobaczymy, co tam jest. Jakieś ficzne, jakiś czworonóg biega. Mam nadzieję, że nie groźny. Parking. Hot dog. Rudosław. A tu pozamykane wszystko widzę. Jezioro Stolsko. Nawet otwarte, ale nie będę wchodził. Nie chce mi się. No, ciekawe miejsce. W lato można by zerknąć i zobaczyć, o co tu chodzi. Lecę, słuchajcie, teraz stąd na Świdwie. Szukajcie, może mego ryja zobaczycie. Na Świdwie polecimy. I tam standardowo wrócimy do domu. Jakieś taka krótka wycieczka silniczkiem Hub 750 w tylnym kole. W celu tak zdobycia większego doświadczenia, jak się z tym silniczkiem jedzie, no jak mniej więcej wygląda spalanie. Oczywiście takie stricte spalanie sobie zrobimy też w oddzielnych odcinkach, bo wiecie, ja lubię robić takie na poszczególnych stopniach, przejechać się jakiś większy kawałek, nie wiem, chociaż z 50 km, na drugim stopniu, trzecim, czwartym, w zależności od watażu, jaki tam będzie występował, prawda? Bo mnie to pomaga, jak wiecie, w wycieczkach tych dłuższych, wtedy wiem, na co mogę sobie pozwolić, jakim silnikiem. Dobra, lecimy, bo dzisiaj jest tak strasznie zimno, kurde jest. Naprawdę strasznie zimno. Dobra, lecę teraz na Świdwie. Taka dróżka na Świdwie wyjazdowa właśnie ze Stolca jest. Zaraz sobie staniemy, pogadamy trochę, jak zwykle, bo ja lubię. A tu boisko jest, patrz tak. Takie, no i w takich małych mieścinkach też boiska są zrobione, także spoko. I jest droga offroadowa, Marcel to lubi. Tak sobie polecimy na razie. Stogi siana po lewej, po prawej. Ach, kurde. Jak ja to lubię. Lubię, kurde, naturę. O każdej porze roku, słuchajcie. O każdej. Zobaczcie, drugi stopień. Sam jedzie. Blaty 3,7. Czyli największe koło, największa zębatka z przodu i prawie najmniejsza z tyłu. A on leci, kurde, jak leciutko. Nie, naprawdę ten silnik jest bardzo mocny, powiem wam. Dobra, słuchajcie, teraz podążam w kierunku Świdwia, to już znane wam tereny, więc zróbmy sobie małe podsumowanie. Niestety nie zrobię takiego testu, jak chciałem z baterii, bo dostałem właśnie telefon i muszę szybko do domu wracać. Mniejsza o co, nic się nie stało, tylko po prostu bardzo pilna sprawa mi wynikła i będę musiał niestety na manetce przycisnąć. Fajna rzecz zresztą, nie będę zapierdzielał, ale no nie zrobię testu. Na chwilę obecną wam powiem, co jest grane. Więc tak, przejechałem 27,5 km i mam 50 V baterię, więc zużycie, nie wiem czy duże czy małe, to wyjdzie w testach, ale powiem wam tylko, że no już przejechałem troszeczkę tym silniczkiem właśnie teraz, tak, dłuższy odcinek. Kurde, zobaczcie jakie tam, kurde, niebo z tyłu, jeszcze mnie deszcz goni. Bardzo fajny silnik, szybko się zbiera. Naprawdę nie trzeba miętolić tak przerzutkami, bo ale wygląda jak Eskimos. Bardzo fajnie się zbiera nawet od zera, słuchajcie, i naprawdę nie trzeba, właśnie jak powtarzam, nie trzeba zmieniać tych przerzutek. To jest bardzo fajna cecha tego silnika. Ale mówię, zrobimy sobie jeszcze, słuchajcie, takie testy porządne, jak mówiłem wcześniej,
na drugim stopniu, znaczy na pierwszym stopniu, drugim stopniu, trzecim stopniu i tak dalej, z ograniczeniem prędkości, bez ograniczenia prędkości, bo to są bardzo istotne sprawy. No i zrobimy sobie też test. Nie wiem, czy chcecie taki test. Myślę, że chcecie. Jazdę bez ograniczeń prędkości na samej manetce. Tylko i wyłącznie na manetce, czy takie, wiecie, zapierlanie, że tak powiem, nie? No, jak tak, to piszcie w komentarzach, czy takie coś chcecie i tak też zrobimy. Z takich nowości, słuchajcie, to Wam powiem, że będę testował takie fajne siodełko, sobie kupiłem, kurde, w Chainie na AliExpress. Takie szerokie, bardzo szerokie, z bokami takimi, ale to jak przyjdzie, to Wam pokażę. W każdym razie będę testował takie coś, bo jak wiecie, ja jestem fanem wygodnej jazdy, takiej, wiecie, szerokie siodło na moje dupsko musi wygodnie siedzieć, że tak powiem. No, także to będziemy sobie testować. Jak i też, słuchajcie, w przyszłości niedalekiej może pojawić się też na moim kanale test nowego silnika, ale nie chcę zdradzać za bardzo jeszcze o co, jak, na co, po co. W każdym bądź razie coś tam mi świta. No, także, a jeżeli chodzi o przyczepkę, tak, będzie budowana. Właśnie czekam na próbki materiałów, sobie zamówiłem już tydzień idą, nie wiem czemu tak długo. Czekam, bo muszę sobie popatrzeć, pooglądać. Muszę jeszcze kupić spawarkę, tak jak Wam mówiłem. Chcę sobie kupić spawarkę do aluminium, chcę popróbować spawanie aluminium. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Jak mi wyjdzie, to będę robił konstrukcję aluminiową. A jak będę robił konstrukcję aluminiową, będę musiał przeprojektować swój projekt, który miałem, a to troszeczkę czasu mi zajmie, więc nie wiem, kiedy zacznę budowę, ale zacznę ją na pewno, bo to mnie strasznie jara. Druga sprawa. Zaświtał mi też pomysł i też go wprowadzę pewnie w życie, ale to już są późniejsze czasy. Znaczy, zrobię sobie taką mini przyczepę kempingową do samochodu. Z przyczepki towarowej robi się takie rzeczy. Widziałem, ja mam w głowie taki projekt. W głowie mam taki projekt, żeby zrobić sobie taką przyczepkę, ale taki, wiecie, full wypas, nie? Tam ogrzewanie, woda, no, łóżeczko chowane, oświetlenie, no, wsio, no kurde, a z zewnątrz jeszcze, żeby była niewidoczna, żeby wyglądała jak towarowa. To tak w skrócie chciałem Wam nakreślić, jakie mam pomysły w bani, ja wiem, takie dziwne, mam różne. Dobra, na chwilę obecną będziemy kończyć, a z tego miejsca chciałbym Was zaprosić już na następny odcinek. Już następny odcinek będzie oczywiście z Alpha N8 i Bafang 750. Pokażę Wam, jak zainstalować obrotową manetkę grip do zmiany przełożeń z Nexusa 8 do Alpha N8. Po małej przeróbce wszystko pasuje, a manetka ta jest 3 albo 4 razy tańsza od Alpha N8, ale to w najbliższym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj będziemy już kończyć i jak zwykle zostawcie pierdółki, czyli łapeczki i subskrypcje i dzwoneczek. Koniecznie klikajcie, będziecie powiadomiani o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to postawcie mi kawę. Link macie w opisie. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!